Witam serdecznie. Kłaniam się nisko z tego oto pięknego lasu. No, wybrałem się z moimi piesiełkami na spacer i pomyślałem, że nagram dla Was ciekawy materiał, według mnie ciekawy. Mianowicie dzisiaj będzie mniej zwiedzająco, bardziej dyskusyjnie. Chcę poruszyć taki temat bytów niewidzialnych, bytów duchowych, bądź jak niektórzy nazywają, bytów astralnych. Wiem, dość enigmatyczny, dość nietypowy temat, ale według mnie bardzo interesujący. I dlaczego go chcę w ogóle poruszyć? No, sprawa wygląda tak. Sam doświadczałem wielu z rzeczy, o których będę dzisiaj opowiadał. Doświadczałem ich wielokrotnie, niektórych doświadczam do dzisiaj. I z tego powodu zacząłem robić po prostu taki prywatny research, poszukiwania. Przekopywałem różne źródła, religie, starsze cywilizacje, jakieś plemiona, takie jak na przykład Hopi. Przekopywałem trochę źródła okultystyczne, ezoteryczne. Jak się idzie domyślić, odnosiłem się również do chrześcijaństwa. Sprawdzałem również księgi wedyjskie i nawet zahaczyłem o buddyzm, choć buddyzm nie do końca jest religią, troszeczkę bardziej takim systemem, nawet nie wiem jak jego określić, no bo raczej nie filozoficznym, ale no mniejsza o to. To już chyba tylko takie szczegóły. W każdym razie myślę, że ten odcinek będzie dość ciekawy. Postaram się wszystko zespolić w miarę sensownie i przechodzić po kolei z punktu do punktu, przytaczając również cytaty z różnych źródeł, tak żeby to było w miarę spójne. I w dzisiejszym wideo głównie się skupimy na 4 rodzajach bytów, jednak będziemy się odnosić również do innych źródeł i innych bytów, chociażby czasami do takich elementów jak anioły i demony, powszechnie znane nam z chrześcijaństwa, czy judaizmu, czy islamu. I byty, o których będziemy rozmawiać, tak powszechnie są nazywane, bo jak się okazało, to zjawisko jest dość powszechne, są nazywane pająkami astralnymi bądź larwami astralnymi. Kolejny poziom bytu, czyli drugi, o którym będziemy mówić, to są tak zwane, ja je tak nazywam, bo o nich jest mniej niestety, tak zwane chmury, ale temat rozwinę niebawem. Zaraz po nich będziemy rozmawiać o czymś, co pewnie jest bardziej znane i słyszalne dla Was wszystkich, czyli tak zwane mary nocne, bądź inaczej w terminologii medycznej paraliż przysenny. I finałowo skręcimy na dość ciekawą istotę nazywaną egregory. Także zapraszam. Chodźcie. Dobra, to zacznijmy. Może od pierwszej rzeczy. Najpierw może tak trochę zdefiniujmy, o ile to możliwe, czym jest byt duchowy, istota duchowa, bo bynajmniej nie chodzi mi o takie duszki typu Kacper. W rozumieniu tego, o czym będziemy rozmawiać, istota duchowa to jest istota, której do końca nie zbadaliśmy, która żyje prawdopodobnie równolegle do nas. Słowo żyje już jest samo w sobie dość niepewne, to jest bardzo niepewny grunt, czy to w ogóle żyje, czy jego egzystencja opiera się na czymś innym. W każdym razie, gdzie taki byt duchowy mógłby istnieć? Teoretycznie w świecie duchowym, bądź tak zwanym świecie niewidzialnym, przez co rozumiemy świat, którego nie widzi człowiek gołym okiem. No i czy ten świat by był czymś zupełnie osobnym od naszego świata? I tak i nie, bo niekoniecznie. Tutaj trzeba by było zdefiniować w ogóle słowo świat, bo świat w odniesieniu do wszechświat, jaki znamy, no to taki fizyczny, coś co można dotknąć, no to wiemy czym jest, no ale
Z czystego założenia, gdyby istniał na przykład świat równoległy do tego, który być może funkcjonuje jak jakaś nakładka na ten świat, czyli nie mam na myśli świata, który jest gdzieś tam daleko, że musielibyśmy do niego lecieć, czy nie wiem, z prędkością światła przemierzać biliony lat, żeby dotrzeć do tego drugiego świata. No nie, bardziej chodzi o sytuację, gdzie mamy świat, który jest tu jak stoję, teraz wokół mnie, tylko że nie jest dla mnie widoczny, ponieważ jest albo w innym spektrum światła, którego moje oczy nie łapią, albo w innej wibracji dźwiękowej, która inaczej wprawia w ruch to, co nazywamy materią i nie jest to po prostu dla nas wyłapywalne. Innymi słowy, świat duchowy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, prawdopodobnie bardziej wpisuje się w taką teorię, że to jest coś, co jest równolegle do nas, coś, co jest w jakimś kontekście wokół nas, w jakimś kontekście w nas, trochę wewnątrz, trochę na zewnątrz, w sferze rzeczy, które nie są do końca materialne. Ale i to nie do końca prawda, bo kiedy dojdziemy do opowiadania o marach nocnych i egregorach, to granica się może trochę zatrzeć. No i mniej więcej tak bym chyba zdefiniował zarówno słowo świat, jak i same istoty duchowe w kluczu tego, o czym będziemy rozmawiać. A żeby teraz troszeczkę przytoczyć samo istnienie świata niewidzialnego w rozumieniu chociażby chrześcijaństwa, no to posłuchajmy następujących wersetów. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wers 18. My nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, wieczne. Oczywiście w tym wersecie bardziej to się odnosi do rzeczy niewidzialnych, no chyba bardziej w kontekście takim nie skupiania się na tym, co jest materialne i dobrach materialnych, ale nie zmienia to faktu pewnego przyzwyczajania się do patrzenia w stronę rzeczy niewidzialnych, takich, które są poza kurtyną materii, którą na co dzień dotykamy. Dalej na przykład mamy Efezjan 6:12. Bo nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchom zła na wyżynach niebieskich. Tutaj znowu wskazujemy na jakieś inne, dość enigmatyczne miejsce, jakieś duchy zła w wyżynach niebieskich. To zdecydowanie nie jest w odniesieniu do zwykłego miejsca fizycznego w takim rozumieniu naszego codziennego życia i świata. Dalej mamy bardzo ciekawy. Druga Księga Królewska, rozdział 6, wersety 16 i 17. Nie bój się, odrzekł, bo tych, którzy są z nami, jest więcej niż tych, którzy są z nimi. I modlił się Elizeusz tymi słowami. Panie, otwórz mu oczy, aby przejrzał. Pan otworzył oczy słudze i ujrzał on, że góra pełna jest ognistych koni i rydwanów wokoło Elizeusza. No i co z tego w ogóle wynika? No mamy tutaj przykład właśnie świata niewidzialnego, którym był otoczony Elizeusz i którego którym był otoczony Elizeusz. No i jego sługa się bał najwyraźniej. A po prośbach Elizeusza do Pana Boga, Bóg otworzył oczy temu słudze i dopiero wówczas zauważył te wszystkie istoty, które tam były wokół Elizeusza. Więc mamy sytuację, gdzie przenika się ten świat duchowy, niewidzialny, z światem fizycznym, tak? I dopiero kiedy masz przystosowane do tego patrzenie, przystosowane oczy, w tym wypadku wywołane to było tym, że Bóg pozwolił to zobaczyć temu słudze, no to dopiero wtedy był w stanie to dojrzeć. List do Kolosan 1:16. Bo w nim zostało stworzone wszystko, co w niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, trony, panowania, władze, zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tutaj to już mamy bardzo ewidentnie i bardzo konkretnie powiedziane, że zostało stworzone wszystko, co jest widzialne i niewidzialne.
Po czym mamy wymienione kilka dość enigmatycznych stworzeń. Tak, trony panowania, władze i zwierzchności to są stworzenia, które w niebiosach się pojawiają i o których może innym razem pogadamy troszeczkę bardziej w szczegółach. Kolejny bardzo interesujący, bo w jakimś sensie wskazuje naturę Boga. Jana 4:24. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I tutaj dla przykładu kontekst ducha zdaje się odnosić do jakiegoś lekko wewnętrznego świata. Bo kiedy mówimy, że oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie, jak można rozumieć oddawanie cześci w duchu? W duchu czego? Tak się mówi przecież, że ktoś na przykład przemawia w duchu, nie wiem, kapitalizmu, dajmy na to, czy przemawia w duchu sprawiedliwości. I zdawałoby się, że tu właśnie do takiego czegoś się to odnosi. No i w kolejnym poniekąd możemy poprzeć to. Jana 4, wersety od 1 do 4. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Także z tego cytatu wyraźnie widać, że duchy niejako mają wpływ na nasze myśli, bo możesz mówić z Ducha Bożego, a możesz mówić z ducha, który jest w opozycji do Boga. Czyli w tym przypadku ta istota duchowa zdaje się być niejako natchnieniem dla myśli, jakie produkuje nasz umysł i tego, co później wypowiadają nasze usta. W tym wersecie również ciekawe jest, z perspektywy chrześcijanina przynajmniej, że jest tu mowa o duchu Antychrysta, a nie bezpośrednio o tym Antychryście, co przyjdzie na koniec czasów w ciele. Tutaj jak na koniec tego wersetu słyszymy: nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Czyli za czasów, kiedy Jan to pisał, już wtedy duch Antychrysta przebywał na świecie. Teraz będzie troszeczkę dłuższy fragment cały. Bardzo lubię ten fragment, ponieważ uważam, że jest w nim bardzo dużo rzeczy, dzięki którym możemy zrozumieć naturę zarówno tych istot, jak i wielu innych spraw, że tak powiem. Marek 5, wersety od 2 do 13. Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedaleko cmentarza, wybiegł mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dało się go już związać. Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano, i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całymi dniami i nocami przebywał on w grobowcach i w górach. Krzyczał i ranił się kamieniami. Gdy zobaczył w oddali Jezusa, przybiegł i padł przed nim na twarz. Krzyknął przy tym donośnie: czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przysięgnij mi na Boga, że nie będziesz mnie dręczył. Jezus bowiem nakazał mu wcześniej: duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Zadał mu też pytanie: jak ci na imię? Na imię mi Legion, odpowiedział, gdyż jest nas wielu. Po tych słowach zaczął Jezusa usilnie prosić, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Pasła się zaś nieopodal u podnóża góry duża trzoda świń. Duchy poprosiły go: pozwól nam wstąpić w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść. I pozwolił im. Po wyjściu zatem z człowieka duchy nieczyste weszły w świnie. Wtedy niemal 2000 stado puściło się w dół po stromym zboczu w kierunku jeziora i pogrążyło się w wodzie.
No i tutaj w tej historii można ją rozbić na wiele ciekawych czynników, ale skupię się tak na kilku z grubsza. Mamy tu wyraźny przykład istoty duchowej, czyli coś, czego nie widać, i która ma taki wpływ na człowieka, jego emocje i jego myśli, że ten się totalnie wyizolował, przebywał w miejscach śmierci jakichś kojarzonych właśnie w ten sposób, na przykład cmentarze, grobowce. No i co ciekawe, dokonywał samookaleczenia, czyli jego myśli, jego emocje wiodły go do samodestrukcji. Zaś gdy demony zostały wygnane w świnie, to zauważcie, że te świnie natychmiast dokonały samobójstwa, rzucając się w przepaść. Tutaj to trochę moje domniemanie, ale wydaje mi się, że świnie nie mają tak silnej woli, takiego silnego tak umysłu jak człowiek, no i stąd nie były w stanie się przeciwstawiać temu legionowi i natychmiast poddały się tej całej negatywnej istocie, dokonując swego żywota. Chciałbym też tu zauważyć, że Jezus z tymi istotami rozmawia tutaj, w świecie fizycznym. Jakby te dwa światy, widzialny i niewidzialny, niejako się na siebie nakładały. No dobrze, no to chrześcijaństwo już omówiliśmy z grubsza. To teraz troszeczkę jeszcze spójrzmy, jak postrzegany był świat i w jakimś sensie istoty duchowe w hinduizmie. No, może nie chodzi bezpośrednio o religię hinduizmu, ale o sam fakt odnoszenia się do tak zwanych Ved, czyli ksiąg wedyjskich. Jest to taki zbiór, księgozbiór, że tak powiem, no chyba tak można to ująć. Taki księgozbiór różnych opowieści, mitów, legend rytualno-religijnych i historycznych w jakimś sensie, no, pochodzących gdzieś tam z terenów współczesnej Indii. Także posłuchajmy tego. No dobra, to teraz spójrzmy jeszcze na świat duchowy, świat niewidzialny, ale w kluczu trochę innym, czyli z perspektywy no, niejako hinduizmu, wedyjskie i puraniczne opisy po prostu tych bytów astralnych i tego świata niewidzialnego. Bo na przykład Purany opisują byty astralne jako duchowe istoty zamieszkujące astralny wymiar, pełniące rolę pośredników między światem fizycznym a duchowym. Ich obecność podkreśla znaczenie astralnego wymiaru w różnych tradycjach duchowych. No i na przykład zwróćmy uwagę, że w hinduizmie nie ma sztywnego podziału duch-materia, tak jak w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Mamy istoty subtelne, czyli suksma sharira. Być może połamałem to, być może to się inaczej wymawia. W każdym razie oznacza to ciało subtelne. No i mogą być zarówno niewidzialne, jak i objawiać się fizycznie, zależnie od karmy, mocy lub miejsca. I to jest właśnie ciekawy wątek, że one mogą się objawiać fizycznie, czyli zaciera się ta granica między światem widzialnym i niewidzialnym. A ten wątek pojawia się też w chrześcijaństwie i w innych źródłach, gdzie na przykład aniołowie mogli przychodzić w taki sposób, że byli cieleśni. Jeszcze odnosząc się do tego ogólnie, co w Puranach jest opisane, no zwróćcie uwagę, że duchowe istoty zamieszkują astralny wymiar. I to według nich jest coś, co jest pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Czyli mamy świat fizyczny, mamy świat duchowy, a jeszcze między nimi jest świat astralny, który jest niejako łącznikiem tego, co fizyczne i tego, co duchowe. No i w tej koncepcji jest to dość ciekawe, kiedy patrzymy na to z perspektywy istoty, która może stawać się fizyczna, a która może być jedynie w aspekcie takim duchowym. No i na przykład dwie takie istoty w Wedach wymieniane to jest Naga, czyli wężopodobne istoty, i Yaksha, coś jak duchy natury. I są to takie istoty pośrednie między światem ludzi a światem duchów, czasem wizualizowane w mitologii jako byty pełzające lub wijące się, i tu raczej się odnosi do Nagi, który był wężopodobny, a raczej były, bo to nie jest jedna istota. Nagowie są realnie istniejącymi istotami w świecie, innymi słowy mają ciała.
ale ich sfera istnienia jest inna niż ludzka, coś jak równoległy świat, zamieszkany przez istoty nadnaturalne. Są teksty, w których pojawiają się fizycznie, na przykład Siesza, Ananta, Vasuki, a w innych tylko się pojawiają w takim kontekście jako istoty duchowe, związane z karmą, ochroną miejsc świętych lub jako obiekty kultu. Mieszkają w miejscu, które nazywa się Patala Loka. I to są w najlepszym tłumaczeniu światy podziemne lub podwodne krainy. I to nie jest to samo, co biblijnie piekło. To raczej taka odrębna sfera, coś, co jest pomiędzy światem duchowym a fizycznym. No i teraz 3 wersety z Upanishad odnośnie właśnie takich istot duchowych i samej koncepcji innego świata. Pierwsze idzie tak. Bogowie kiedyś odnieśli zwycięstwo nad demonami, ale pomyśleli, to zwycięstwo jest nasze, ta chwała jest nasza. Brahman wiedział o tym i pojawił się przed nimi w postaci Jaksy. Nie wiedzieli, kim jest ta tajemnicza istota. Ogólnie to bardzo znany fragment. Brahman objawia się w formie Jaksy, aby nauczyć bogów pokory. Jaksa tutaj to tajemnicza istota o niepojętej mocy, której nawet Indra, Agni i Vaju nie potrafią rozpoznać. No dobrze, więc spojrzeliśmy tak jakby na perspektywę tego, czym jest świat ten niewidzialny i jak jest postrzegany przynajmniej przez chrześcijaństwo i teksty wedyjskie, ale teraz jeszcze jest inny ciekawy wątek, czyli kwestia w ogóle postrzegania tych rzeczy niewidzialnych, bo zdaje się, że po prostu jest możliwe to widzieć, tylko że trzeba spełnić konkretne warunki lub wywołać konkretne stany. Dla przykładu w hinduizmie istnieje pojęcie Suksmayatra, czyli astralna podróż, i Manomaya Gati, czyli ruch subtelnego ciała. No i odnoszą się do świadomego przemieszczania się subtelnego ciała poza granice fizyczne, czyli umożliwiającego dostęp do wyższych rzeczywistości i boskich bytów, jakkolwiek rozumieć słowo boskich w tym wypadku. Na przykład Garuda Purana to jest tekst puraniczny, który zawiera dość szczegółowe opisy podróży duszy po śmierci, wskazując na obecność bytów astralnych jako rzekomych przewodników duszy w jej drodze do kolejnych wcieleń. Bhagavata Purana z kolei opisuje coś, co się nazywa mistyczne siddhi. Siddhi w takim najlepszym tłumaczeniu to są osiągnięcia i zazwyczaj one stają się dostępne poprzez praktyki jogiczne i między innymi mogą obejmować takie zdolności związane właśnie z postrzeganiem jakichś subtelnych wymiarów rzeczywistości, jak sądzę właśnie jakichś aur wokół ludzi i tym podobnych rzeczy, czyli widzenia rzeczy w świecie fizycznym, których normalnie oko ludzkie po prostu nie wyłapuje. I znów coś z Upanishad. Idzie to tak. Jak iskry wychodzą z dobrze rozpalonego ognia, tak z tego ja wychodzą oddechy życiowe. Każdy w swoje miejsce po opuszczeniu ciała. Także po przytoczeniu tych różnych przykładów i wysłuchaniu różnych punktów odniesienia do tych światów i postrzegania świata niewidzialnego, to teoretycznie, aby postrzegać ten niewidzialny świat, zdaje się, że musi być to wywołane kilkoma potencjalnymi czynnikami. No i teraz wymieńmy przykładowe opcje. Pierwsza to doświadczenia mistyczne, wywołane głęboką medytacją, kontemplacją czy modlitwą. Druga to otwarte trzecie oko, co również brzmi dość mistycznie, prawdopodobnie dotyczy jakiegoś oka umysłu, którym obserwujemy różne niewidzialne procesy, np. myśli, emocje, zarówno te w sobie, jak i te na zewnątrz nas, np. w innych ludziach. Może to też chodzić o widzenie jakichś energii, aur,
Mamy na przykład medyczne zjawisko takie jak synestezja, kiedy to możemy słyszeć kolory czy widzieć dźwięki w postaci różnych barw. Inny sposób i opcja to coś, czego nie polecam, aczkolwiek jest zażycie substancji psychoaktywnych, takie jak LSD, psylocybina, ayahuasca czy DMT. I wówczas doświadczamy tego, co powszechnie nazywamy halucynacjami, a więc znów oddziaływaniem na nasze zmysły. Inna opcja to mieć doświadczenie wywołane zewnętrznie przez jakąś właśnie istotę duchową, która to się nam pojawia lub wywołuje nam wizję, a może otwiera nam oczy i pozwala widzieć coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Kolejny to rozwinąć jakieś umiejętności, tak jak te wcześniej wspomniane siddhi, gdzieś tam w Wedach, czyli prawdopodobnie to się trochę zazębia z koncepcją trzeciego oka czy widzeniem aur. Dalej mamy opcję widzieć różne nadprzyrodzone rzeczy na przełomie jawy i snu, czyli tuż po przebudzeniu, czy też tuż przed zaśnięciem, a może gdzieś tam w okresie fazy REM. I ostatnie to praktyka wyjścia z ciała, czyli OO, BE czy podróż astralna, wcześniej wspomniane chociażby ciało subtelne. Jeszcze pokrótce tutaj można przytoczyć buddyjskie źródło, czyli Bhavasankhara. W buddyzmie termin ten odnosi się do znowu subtelnego ciała, które może przemieszczać się z życia do życia w cyklu samsary. I jest to ciało astralne, które może uczestniczyć w doświadczeniach poza ciałem fizycznym, czyli znów podobny koncept, podobna rzecz. Mamy jeszcze coś, co się nazywa Kamaloka i Rupaloka. I są to tak zwane poziomy istnienia, w których doświadczający może obserwować formy subtelne. No i opisy wskazują na przykład na jakieś byty świetliste, czasem zmieniające kształt i podkreślają, że te byty wpływają na emocje obserwatora. No dobra, to teraz, kiedy już mniej więcej omówiliśmy, jak wygląda i jak jest opisywany świat, międzyświat, coś jak świat astralny, świat duchowy, świat niewidzialny. Ma to wiele nazw ogólnie rzecz biorąc. No to teraz jeszcze... No teraz możemy właściwie przejść do głównego wątku, czyli zacząć omawiać te istoty. I na pierwszy plan pójdą tak zwane pająki astralne bądź larwy astralne. Jest to coś, czego sam doświadczyłem wielokrotnie. O ironio, kiedy nagrywam ten film, to 2 noce temu również zbudziłem się widząc takiego pająka. No i najlepszy sposób, jakbym mógł je opisać z mojej nawet własnej perspektywy, nie tylko z doświadczeń innych ludzi, których cytaty przytoczę niedługo. Jest to jakby wielkość pająka jest różnorodna. Osobiście mam wrażenie, że one wywołują negatywny sen, dosłownie zaszczepiają go, żeby coś się działo, co wzbudzi w tobie mieszankę emocjonalną, żeby następnie właśnie się tą mieszanką emocjonalną nakarmić. Tym bardziej dziki i drastyczny sen będzie, tym większego pająka zobaczysz, jak się wybudzisz. Kiedy to jest coś błahego, będzie to mały pajączek. No i mam wrażenie, że w rezultacie od ich rozmiaru poniekąd zależy, jak duży wpływ na ciebie mogą mieć. Tak bym to chyba opisał najlepiej. Jak mocno mogą wpłynąć i jak dużo negatywnego jakby zasiać takiego nasiona negatywnego, które ma wyrosnąć w jakiś ciężki, mroczny sen, dajmy na to. No i jak one wyglądają? Jak typowy pająk. Zazwyczaj ciemne, czarne bądź półprzezroczyste. Gdy się im przyglądasz, to albo na ciebie nacierają, albo od ciebie uciekają gdzieś po ścianach czy po suficie. I po chwili, kiedy już twój umysł tak jakby coraz bardziej się wybudza i wychodzi ze snu, no to owy pająk się rozmywa niczym dym.
I myślę, że jest istotne w ogóle użycie tutaj słowa dym, że on zanika w taki nietypowy sposób, jak kłębki jakiegoś dymu, które po prostu stają się coraz bardziej przezroczyste, coraz mniej widoczne, aż wreszcie zanikają. Co do larw astralnych, nie widziałem tego nigdy, nie miałem z tym styczności, ale dużo ludzi to opisuje i tak je nazywa dla czystej wygody. Ogólnie te byty są opisywane jako coś, co żeruje na człowieku, na jego złych emocjach, co karmi się negatywną emocją. I stąd może właśnie zawsze temu towarzyszy jakiś gorszy sen, żebyś po wybudzeniu się po prostu emanował jakimś stresem, adrenaliną, czymś, co ma po prostu być pożywką dla takiej istoty. A teraz przytoczmy dużo, bardzo dużo odniesień do tego stworzenia. I tutaj się będziemy już posiłkować nie tylko jednym elementem, ale spojrzymy na to troszeczkę i z medycznej strony, tego co mówi współczesna medycyna, i okultyzm, i ezoteryka, i ludzie, którzy tego doświadczali, oraz kilka innych źródeł. Także posłuchajmy. Więc najpierw może spójrzmy na to, co mówi medycyna o tym zjawisku. Psychologiczne i neurofizjologiczne podejście. Nazywane jest to hipnagogicznymi halucynacjami. Występują one w stanach pomiędzy snem a jawą, zarówno przy zasypianiu, jak i wybudzaniu. Mogą pojawiać się bardzo realistyczne wizje, czasem w formie zwierząt czy postaci. Pająki są podobno bardzo częstym motywem. Symbolika pająka w psychologii jungowskiej bywa archetypem matki cienia, uosabiającej zarówno opiekę, jak i zniewolenie. Może symbolizować lęki, poczucie osaczenia, wplątania się w sieć. No i jeszcze, gdyby to tak opisać, to następuje nam somatyzacja strachu, sen wywołuje lęk, ciało produkuje adrenalinę, mózg wizualizuje ten lęk w znajomej, pierwotnej, przerażającej formie, czyli pająk. Oczywiście tutaj chciałbym wtrącić swoje 3 słowa. Są ludzie, którzy nie mają problemów z pająkami, którzy się nie boją pająków, a nawet bardzo lubią pająki, a mimo wszystko i u nich występuje po prostu pająk w takich sytuacjach. Więc gdyby to miało przedstawiać pierwotne, przerażające lęki, no to u takich osób pająk raczej się z tym nie kojarzy i powinni widzieć coś innego. No ale to już zostawiam dla odbiorcy, aby ocenił, czy to zwykłe hipnagogiczne halucynacje, czy coś więcej. Więc teraz przyjrzyjmy się, co o tym zjawisku można znaleźć w szeroko pojętym okultyzmie. No i o dziwo niezwykle dużo. Już w renesansowych pismach okultystycznych i hermetycznych istniało pojęcie tak zwanych larw, tworzonych przez namiętności i lęki form astralnych. Często były one opisywane jako robaki, owady lub pająki. I to nie są metafory estetyczne. Autorzy dosłownie podawali, że w polu astralnym mogą przybrać formę żywiących się pasożytów. W takich konkretnych formach, jakie opisałem, czyli robaki, owady lub pająki. Na przykład magowie i teozofowie XIX wieku, między innymi Eliphas Levi czy Helena Blawacka, pisali o astralnych pasożytach, przyciąganych do ludzi przez negatywne emocje. Blawacka wspominała, że larwy astralne często przypominają właśnie owady lub pająki i że nie są demonami w takim pełnym sensie, ale raczej formami energetycznymi powstałymi ze strachu, gniewu czy żądzy. Eliphas Levi. Te larwy boją się światła. Błysk inteligencji jest wystarczający, aby je zniszczyć.
Helena Blawacka w swojej pracy Philosophical Glossary opisuje larwy jako cienie tych, którzy żyli na ziemi, odrzucili wszelką duchową światłość, pozostali i umarli głęboko zanurzeni w błocie materii, z których grzeszne dusze stopniowo się oddzieliły. Jeszcze przytoczę dwa źródła. Rudolf Steiner, który to napisał, że w świecie duchowym, spirytualnym istnieją istoty, dla których strach i niepokój są mile widzianym pożywieniem. Także znów mamy ten typowy odnośnik do tych istot, które żywią się strachem, niepokojem, złą emocją i które żerują po prostu na takich osobach, bądź nawet u nich wywołują te stany. Dla przykładu w inicjacji do hermetyzmu Franza Bardona opisuje on tak zwane larwy astralne jako twory powstające z intensywnych emocji i myśli. I choć nie są realnymi istotami, tak to można nazwać, to karmią się uczuciami i lękami, mogą zagnieździć się w człowieku i żywić jego namiętnościami. No i mniej więcej ten cytat idzie tak. Inny rodzaj istot, tak zwane larwy, które zostały powołane do życia świadomie lub nieświadomie, poprzez intensywne myślenie sensoryczne, poprzez matrycę astralną, formy rozwijające się dzięki namiętnościom świata zwierzęcego, na najniższym szczeblu poziomu astralnego, żywią się i rozwijają dzięki emanacji tej namiętności wytworzonej w człowieku. Spójrzmy jeszcze na kilka odniesień do źródeł takich jak szamanizm i tradycje plemienne ogólnie. Na przykład w Ameryce Południowej rytuał ayahuaski, czyli takiej substancji psychoaktywnej. Bardzo wielu uczestników takich ceremonii raportuje wizje ogromnych, jak to opisują, kosmicznych pająków. Szamani z Amazonii na przykład interpretują je jako byty z innych wymiarów, które tkają sieci iluzji i przywiązania. Część z nich uważa, że są to opiekunowie granicy światów. Inni z kolei patrzą na to właśnie tak jak już w powyżej przedstawionych różnych źródłach, czyli że są to pasożyty energetyczne próbujące żywić się strachem neofity. Indianie Ameryki Północnej, u Lakotów i Navajo pająk z kolei ma taką dwojaką symbolikę. Iktomi, czyli duch pająka, bywa tricksterem, ale też istotą, która potrafi uwięzić w sieci złe duchy. W wizjach szamańskich często pojawia się jako ciemny cień lub przerażająca obecność, czyli znów mamy coś, co wywołuje jakiś rodzaj terroru, że tak powiem. W syberyjskim szamanizmie w relacjach z podróży bębnowych zdarza się motyw wielkiego pająka jako strażnika przejścia do innego świata. Zawsze towarzyszy temu lęk, nie jest to duch opiekuńczy, lecz raczej próba dla duszy. W taki sposób to opisują. Czyli jak widać zawsze towarzyszy temu lęk. One coś mają, te pająki, do tych bardzo negatywnych emocji. Mamy również na przykład afrykańskie tradycje. W mitologii Akan, Ghana, czyli pająk Anansi, to bóg trickster związany z oszustwem, manipulacją i sieciami iluzji. W niektórych rytuałach pojawia się interpretacja, że duchowe pająki mogą oplatać człowieka, jeśli pozwala się prowadzić kłamstwom lub lękom. W przypadku plemienia Hopi troszeczkę wybija się w innym kierunku opisowość pająka, bo tam występuje na przykład tak zwana Spider Woman, czyli kobieta pająk. I jest ona w ich legendach stworzycielką świata w jakimś sensie. Tutaj cytujemy Richarda Dawkinsa, który z kolei cytował mitologię Hopi. Plemię Hopi z Ameryki Północnej czciło boginię zwaną kobietą pająkiem. Kobieta pająk wzięła nici myśli, tawy
i splotła je w trwałą formę, tworząc ryby, ptaki i wszystkie inne zwierzęta. Ciekawe według mnie w tym jest to, że znowu pająk robi coś, w tym przypadku z niciami myśli. Innymi słowy, znowu mamy pająka zestawionego mm, z majstrowaniem, z myślami i emocjami jakiegoś rodzaju. Na przykład w rozbudowanej troszeczkę wersji mitu Hopi mamy taki cytat. Jestem Kokian Wuchti, zanuciła kobieta pająk. Przyjmuję światło i karmię życie. Jestem matką wszystkiego, co kiedykolwiek nastanie. I w innym fragmencie idzie tak. A potem kobieta pająk nadała myślom Tawy solidną formę. Każda ludzka postać oddychała i żyła. Czyli znów mamy, że myśli zostały zamienione w tym przypadku w solidną formę. I choć ten mit się nie wpisuje tak mocno w ten cały byt duchowy astralnego pająka, to uznałem, że też tutaj to dodam jako ciekawostkę, bo nawiązuje do jakiejś pajęczej istoty i gdzieś tam w sferze myśli ona coś działa. Spójrzmy jeszcze z perspektywy ezoteryki, czyli takiego wewnętrznego patrzenia oraz szeroko pojętego New Age'u. Tam uniwersalny archetyp, sieć jako symbol uwięzienia, manipulacji, bycia wplątanym. Pasożyt energii, pająki żywią się ofiarą powoli, wysysają z niej życie. No i jest to idealny obraz dla bytu astralnego, który karmi się emocjami. Strażnik granicy w wielu tradycjach również pająki, bo są uznawane za takie liminalne istoty, które tkają granice między światami. Mogą więc być testem dla duszy wychodzącej poza ciało. Pająk również, który znika po zauważeniu, może symbolizować astralny miraż, czyli byt istniejący tylko tak długo, jak długo człowiek produkuje emocję, która go zasila. No i według niektórych nurtów ezoterycznych takie astralne larwy to byty żywe w dolnej warstwie astralu, bez stałej formy, karmiące się negatywnymi emocjami i energią. Przypominają robaki, insekty, czarną materię. Bardzo ciekawe jest to, że podkreślili, że to jest czarna materia, bo właśnie taki kolor to ma. No i tutaj jeden z cytatów z religii mistyków, religion mystic. Larwa żywi się agresywną, niskowibracyjną energią. Przyczepia się, aby ucztować. No i inny jeszcze cytat z Love Magic Works. Plan astralny ma swoją własną faunę, ukłuta z pojedynczej myśli, pojedynczej emocji. Nekromanci byli pierwszymi, którzy świadomie nadawali kształt dla robactwa dolnego planu astralnego. I tutaj już nie będę tego bezpośrednio przytaczał, czytał. Będziemy jeszcze się odnosić do źródeł takich jak OB i LD. LD to jest Lucid Dreams, czyli świadome śnienie, a OOB to jest Out of Body Experience. OOBE, tak, dokładnie tak to idzie. Chyba nie mylę liter. Out of Body Experience, czyli doświadczenia wyjścia poza ciało. No i sporo osób praktykujących wychodzenie z ciała opisuje wielkie pająki na suficie, pajęczyny energii, które pojawiają się chociażby w pierwszych minutach oddzielenia od ciała fizycznego. Nierzadko się zdarza, że podobnoż te byty próbują ciągnąć z powrotem poprzez wywoływanie lęku chociażby. Ciągnąć z powrotem mam na myśli, żeby nie pozwolić wyjść z ciała w tą astralną projekcję. Jest dużo również raportów związanych z psychodelicznymi substancjami, takimi jak LSD, DMT czy psylocybina, chociażby w grzybkach halucynogennych.
na przykład w bazach Erowid czy w relacjach stripów. Bardzo często są wspominane pająki i nie tylko pająki, różne wielowymiarowe, gigantyczne, które, jak to cytuję, tkają sieci rzeczywistości albo wręcz atakują percepcję. I to no, nie zawsze są pająki akurat, to mogą być też inne, ale podobne istoty. Tutaj przytoczę kilkadziesiąt cytatów, głównie z Reddita, razem z tłumaczeniami. Nie będę tego czytał, bo jest naprawdę ich dużo, więc sugeruję sobie zapauzować film i poczytać, jeśli interesuje Was, co inni się wypowiadali w tym temacie.